Cześć, witajcie na kanale Margaret Lejman. Ja mam na imię Małgosia i zapraszam Was na dzisiejszy film. Nie będzie on długi, raczej z takich krótszych. Chwilkę mnie nie było, może troszkę dłuższą chwilkę, ale już jestem i mam nadzieję, że teraz dość cyklicznie będę się pojawiać. Przynajmniej taki mam plan. Ale oczywiście te cykle mogą być dłuższe i krótsze, bo jeżeli chodzi o dzierganie, czy o glinę, czy jakieś inne moje pasje, no to wygląda to w ten sposób, że każda z moich pasji, którą staram się systematycznie rozwijać, wymaga czasu. Więc no, te filmy nie mogą być tak, z taką dużą częstotliwością, no po prostu nie mam co pokazać, ale teraz troszeczkę się nazbierało. Zacznę od tego, że biorę udział w kilku wyzwaniach. Tak, w kilku, no bo to przecież no, jeden to co to dla mnie jedno wyzwanie. Oczywiście żartuję. I tak, pierwszą rzeczą, którą chcę Wam pokazać, to jest Whisper Sweater od Oli z Dziergam na wsi. Tyle tego mam, sporo, i to jest mój pierwszy sweterek, który robię na okrągło od góry. Mam nadzieję, że mi nie spadną te oczka. Postaram się go przymierzyć w tyle ile zrobiłam na ten moment. Jeszcze mam sporo czasu. I tak, to jest właśnie, o tu i rzędy skrócone były, tak, z tyłu, a z przodu, zaraz, gdzie tu jest ten przód? O, a z przodu wygląda tak. Także taki whisperek robię. Przepięknie się to przerabia, przerabiam z włóczki linę od Sanders Garn. Tak, i to jest kolor taki jasno niebieski. Kolor 5930. Chyba to jest kolorek. Tak, 5930. No, to nie chce się. O, no jakoś tak. 5930, ale będzie wszystko napisane. O, przepraszam. Łyknę troszkę. Coś mi w gardle zaschło. O rany. Więc tak. Robię taki sweterek, jeszcze mam dużo czasu. To jest fajna włóczka, ja ją znam od zeszłego roku. W zeszłym roku zrobiłam 3 sukienki z tej włóczki, My Peony Dress od Dagny Zielińskiej, dla siebie i dla moich 2 przyszywanych córek, czyli synowych. Świetnie się przerabia tą włóczkę, aczkolwiek ona się troszeczkę tak rozkręca, no bo to są włókna tylko roślinne. Zaraz Wam przeczytam, to jest 53% bawełny, 33 wiskozy i 14 lnu. Bardzo lubię tę włóczkę i no i tak jak mówię, nie jestem zaskoczona tym, że się dobrze przerabia, jest mięciutka w przerabianiu, naprawdę tak jak taka bawełenka fajna i no ja ją po prostu lubię, polecam. Zobaczymy, jak mi wyjdzie cały ten sweterek. Już się nie mogę doczekać, ale został mi teraz tylko korpus i rękawy, więc myślę, że teraz to już bardzo szybko pójdzie, bo tutaj no to jednak musiałam troszeczkę się skupić nad tym ażurkiem, chociaż ażur bardzo prosty, a Ola tak fantastycznie wszystko opisuje, że ja nie miałam najmniejszych problemów z odczytaniem wzoru i z przerabianiem. Naprawdę największy problem to był taki, żeby ze zrozumieniem czytać, to po pierwsze, no to wiadomo, że trzeba czytać ze zrozumieniem, a po drugie, żeby przeliczać oczka, no bo jednak no można się pomylić, prawda? To jest jeden mój projekt, który robię i jestem w trakcie tak zwanym. Drugi projekt to jest zaległy projekt sprzed, teraz nie wiem, czy sprzed roku, czy sprzed 2, ale chyba sprzed roku, myślę, że sprzed roku. I to jest top od Dagny Zielińskiej. Mam już tyle. I teraz będę rozdzielać na przód i tył. To jest top robiony na trójkach. Ja go robię w tak zwanym międzyczasie. I no
ciężko idzie, to znaczy wzór jest prosty, Dagna też bardzo wszystko, o tu jest dziurka, ponieważ zostawiłam niteczki, ponieważ pierwszy raz chcę spróbować łączyć nitkę tak jak pokazała Teti z Knitted Coffee i chcę zobaczyć jak to wyjdzie, bo zazwyczaj robię węzełek taki, no taki węzełek prawie idealny, ale teraz chciałam spróbować tej innej metody, dlatego tutaj ta dziurka się pojawiła. O, jak ściągnęłam nitki, to już jej nie widać. I tak, także taki topik mi się szykuje. Jeszcze tylko takie trójkąty i będzie zrobiony. To jest włóczka, ja nawet nie wiem, Katia, ale jaki skład, 90 chyba procent, 90% bawełna i 10 kaszmir, albo 15 kaszmir i 75% bawełna. Jakoś tak. Nie mam etykiety tutaj. Nie, bo tutaj mam od jakichś zupełnie innych włóczek, więc tu jeszcze patrzę, ale też nie. Też mięciutkie, fajnie się to przerabia. Nie wiem, czy nie będzie za ciasny na mnie, bo robię M-kę, no ale zobaczymy. No zobaczymy. Także tak, tutaj to kończę i oczywiście występuję dzisiaj w tuniczce od Dropsa. Ta tunika jest zrobiona z włóczki Bell i włóczka Bell ma taki sam skład jak linę od Sandnes Garn, bo również jest, proszę ja Was, 53% bawełny, 33 wiskozy i 14 lnu. Jak mam być szczera, dla mnie jest różnica. Wiem, Panie nie widzą różnicy, ja widzę różnicę. Niby jest ten sam skład, ale dla mnie włóczka Sandnes Garn jest o wiele lepsza. Jest miększa, jest... W przerabianiu może nie ma takiej różnicy, bo jedna i druga, jednak te włókna się tak troszeczkę nie trzymają. To znaczy, nie wiem, czy ja tutaj bym Wam mogła pokazać, bo nie mam kawałeczka, ale ona jest tak słabo skręcona. Tak, no, powiedzmy, że no często zdarza mi się, jak tam się czymś zajmę, myślami, gdzieś tam odpłynę, że sobie wbiję drut między jakąś tam niteczkę i zostaje ta niteczka. Także trzeba uważać, ale wydaje mi się, że to nie jest jakaś wielka przeszkoda, żeby korzystać z tej włóczki. Po prostu no, włókna roślinne inaczej się trzymają ze sobą, a inaczej się trzymają włókna zwierzęce. No to jest chyba naturalne, więc dla mnie ta włóczka jest naprawdę bardzo, bardzo fajna. Poza tym linę chyba ma więcej kolorów niż Bell. No i tak, z tuniki jestem zadowolona, aczkolwiek oczywiście znowu zaliczyłam skóchę, powiem Wam, zaliczyłam skóchę, ale już nie będę poprawiać, ponieważ ja tą tunikę robiłam też w międzyczasie i tak siadłam, zrobiłam, siadłam, zrobiłam, siadłam, zrobiłam. Okazało się, że tak, cały ten korpus zrobiłam w rozmiarze L, a rękawy zrobiłam w rozmiarze M. No oczywiście, no, jak to włóczka ponaciągałam, jest ok. Natomiast gdybym robiła w rozmiarze L, brakłoby mi włóczki. Nie mam tutaj przy sobie, ale zostało mi dosłownie półmoteczka. Półmoteczka to jest za mało, żeby rozmiar większe rękawy zrobić. No one tutaj powinny mieć takie, o właśnie takie. I ja sobie je oczywiście, no mało tego, ja sobie je skróciłam, bo ja mam krótkie ręce. Ja sobie skróciłam te rękawki, żeby one nie były takie długie, bo nie lubię tak, jak mi się tutaj coś tak miesza. I są dużo krótsze, więc tak jak mówię, no troszeczkę z tą włóczką nie wiem, coś tam jest nie tak, że tej włóczki by mi brakło. Może ja bardzo ściśle robię, no ale no nie wydaje mi się. Dobrze się układa, zresztą zobaczycie na zdjęciach. Zaraz Wam tutaj gdzieś, tu, gdzieś Wam tam pokażę.
Także no tak, tyle, ale dzisiaj jeszcze zrobiłam sobie wycieczkę do Zuzanny z Time to Knit i zakupiłam włóczkę, ponieważ właśnie biorę udział w takim wspólnym dzierganiu. Shorty od Ann Wencel. Dałam jej drugą szansę, ponieważ wiecie, że ja tego spota w końcu nie zrobiłam. Ja go nawet nie zaczęłam, ale po obejrzeniu filmu od Ani z dziennika Anny P. podjęłam decyzję, że zrobię ten sweter. Na jesieni się zbiorę jakoś i zrobię, bo bardzo mi się podobało. Ona zrobiła 2 swetry, ten spod sweter i ja sobie też taki sweterek jednak zrobię. Nie będę sugerować się opiniami innych, po prostu siądę i zrobię. Ale wracając do tematu, byłam dzisiaj u Zuzi w Time to Knit i zakupiłam sobie włóczkę na projekt Shorty od Ann Wencel, której to właśnie wspomniałam, dałam drugą szansę. Kupiłam sobie takie włóczki. Takie niebieskie, właściwie granatowe. To się robi, ten projekt robi się z 2 włóczek, a mianowicie z włóczki 50%, to jest Trio 2, 50% lnu, 30 bawełny i 20 leocelu. Taki jest składzik. I tak wygląda włóczka. To są włókna roślinne i łączy się to z alpaką. Taką alpaką. O, tu będzie widać dobrze. Ona jest taka melanżowa troszeczkę. Ta alpaka dosyć ciemna, tu wychodzi tak jaśniej. Ale jest w zasadzie, o właśnie, taka ciemnawa. I razem będą tak wyglądały te włóczki. Jeszcze nie zrobiłam próbki. Wszystko to jest włóczka z firmy Isager, czyli po duńsku Izeja, jak Ania to mówi. Więc takie. Pierwszy raz będę taką włóczką robiła, przerabiała i jestem ciekawa, jak ona będzie się zachowywała na drutach. Także tak, tyle nowinek u mnie na ten moment. Jeszcze mam w planie wydziergać kilka rzeczy, ale o tym Wam opowiem w kolejnych filmach moich, mam nadzieję, bo muszę Wam powiedzieć, że niebawem będę miała internet. Teraz ja to nagrywam, ale prawdopodobnie nie uda mi się tego filmu wrzucić w tym tygodniu. No może się uda. I jeżeli się uda wrzucić do piątku, no to będziecie mieć w piątek ten filmik. Natomiast jeżeli mi się nie uda, no to dopiero w przyszłym tygodniu, bo w przyszłym tygodniu panowie przychodzą i będą montowali internet. Także bardzo się cieszę z tego, bo będę mogła już sobie nagrywać te filmy i puszczać w sieć, a nie tylko chomikować, bo ja mam bardzo dużo, znaczy no kilka mam filmów zaległych i one po prostu no są zmontowane, ale nie mam możliwości, żeby, są dosyć długie, nie mam możliwości, żeby zamieścić w internecie, więc tak. No to tyle na ten moment. A o Zuzi jeszcze takie piękne próbniki dostałam i muszę Wam powiedzieć, że rany, no już bym znowu chciała wydać pieniądze na jakieś włóczki. To są te próbniki z tej włóczki, tej roślinnej, włókna roślinne. Zobaczcie, jakie są przepiękne kolory tej włóczki. No po prostu tylko wybierać i przerabiać. Tylko doba za krótka. To nie przejmujcie się. Ja muszę tak tu robić, bo biełka wszędzie jest. Dalej gubi futro. Dalej po prostu
kłaki się walają wszędzie no i tak jest, no jak masz takiego psa, no to tak jest po prostu. Tutaj jest jeszcze Musa Yarn Mohair Silk i właśnie to też, ale to Wam opowiem w następnym filmie, bo no, taki projekt sobie wymyśliłam i będę chyba korzystała również jako dodatek z tej włóczki. Takie piękności. Ekomelanż, oj, ta mi się podoba. Jejku, jak mi się ta podoba włóczka, ta ostatnia. Bardzo. To też z firmy Izea, czyli Izager. Tutaj jest taki jakby, właśnie tak rozmawiałyśmy z Zuzią, że to taki jak znany braszt alpaka chyba, ale nie wiem, czy taki sam skład jest, bo tutaj jest alpaka, jedwab i wełna jaka. 63 alpaki, jedwabiu 26 i 11 wełny jaka. Też fajna. I tak myślałam, czy by sobie nie zrobić takiej chmurki z tego. Wiecie, takiego sweterka. Co to wszystko, całą bieliznę widać. Będzie znowu pretekst, żeby sobie fajny stanik kupić, nie? No właśnie. Tak, by nie można było bez pretekstu. Nie no, żartuję oczywiście, że sobie żartuję. I jeszcze bawełna z lnem i to mnie też ciekawi ta włóczka, bo ona jest cieniutka. Tu jest 210 metrów w 50 gramach. No to jest cienka włóczka, ale też są fajne kolory. Bardzo fajne te kolory są. Ta oberżyna tutaj, o to takie jak bakłażan, czy o to mi się podoba. Bardzo. Ojej, to mi się spodobało teraz. No bardzo mi się spodobało. No dobrze, nic. Nie będę o tym myśleć, ponieważ tak, mam ten whisper do skończenia. Mam do skończenia tą oddagnę. Muszę się zabrać za ten shorty, a to jest dla mnie ogromne wyzwanie, ponieważ ten projekt jest tylko po angielsku. Zobaczę. Mam nadzieję, że nie polegnę, bo ja poległam na jednym swetrze znowu. Ale o tym Wam opowiem, jak już się pozbieram z tej porażki i po prostu ten sweter skończę, bo tu no, leży i straszy mnie. Ale nie mam do niego serca, straciłam serce. Pierwszy raz chyba straciłam serce do czegoś, co robię z taką miłością, z taką wdzięcznością. Ja przerabiam z takim naprawdę, takim ogromnym spokojem i to dzierganie, te włóczki dają mi takie poczucie spokoju, bardzo potrzebne na ten moment zresztą, poczucie spokoju. No a poległam no i czuję się z tym dosyć kiepsko, muszę Wam powiedzieć, bo zawaliłam testy. Ale powiem tak, było to ponad moje siły na tamten moment. No i jak to mówią, kiedyś musi być ten pierwszy raz, no nie jestem idealna. No i tak się podziało. Dobrze, że nie ja jedna robiłam ten rozmiar i nie ja jedna z tej włóczki, więc w sumie no nie było to tak, że testerka została z niczym, ale jednak przykro mi jest ogromnie, że nie dałam rady. No tak. Żeby brać udział w testach, to trzeba mieć wolną głowę. Ja tej głowy nie miałam, za dużo problemów, za dużo różnych takich rzeczy niefajnych. No i stąd to moje takie niewywiązanie się ze zobowiązania. No ale tak to bywa. I tak, wezmę sobie, zrobię łyka. Bo nie wiem czemu, ale chyba... tak, no bo brzoza pyli. A to Wam pokażę szyszeczki brzozy. I ja się zawsze zastanawiałam, właściwie nigdy mnie to tak aż nie zajmowało, ale od pewnego czasu się zastanawiam, co ja mam takich jakichś... Bo pyłki, jak z drzew są, czy z traw, czy krzewów, no to wiadomo, że to się gdzieś tam na podłodze trzeba to ciągle sprzątnąć, zamiatać i tak dalej, utrzymywać w miarę jakiejś czystości. Ale tutaj miałam takie brązowe, takie płateczki i ciągle sobie myślałam, skąd mi się to bierze. I pełno w weluksach, w fartuchach tych weluksów na obrzeżach.
Pełno miałam tutaj w takich ramkach tych okien, znaczy mam, na podłodze. Jak otwieram okno, to taka zawierucha się nieraz robi, jak przeciąg jest. Jakbym gdzieś w lesie był, znaczy nie w lesie, tylko gdzieś na ulicy, jak tak zawieje, wiecie, jak taki mocny wiatr. Myślę sobie, skąd to jest? I wczoraj byłam na spacerze i tak jakoś mój wzrok powędrował do tego mojego gaika, gdzie ja tam przechodzę, lubię tamtędy chodzić. Wiecie, że od kilku lat staram się spacerować i lubię chodzić taką swoją dróżką. No i ja patrzę, a tam brzoza ma takie szyszeczki, takie. I niektóre z nich były brązowe. Jak ja to roztarłam, to po prostu to były te łuski od tych szyszek. I ja te łuski mam wszędzie u góry, bo ten gajk jest głównie brzozowy. Tam nie ma iglaków, trochę sosenek jest chyba kilka, może kilkanaście, ale głównie tam jest brzoza. One przepięknie wyglądają na wietrze, no wiecie, jak to brzuski. No, ale teraz w końcu wiem po tylu latach, skąd ja mam te płatki brązowe na podłodze, na meblach, na maszynie, no wszędzie. One są tak leciutkie i to wystarczy przejść i już się przemieszczają. No oczywiście no nie mam podłogi wyścielanej tymi łuskami, no wiadomo, że nie, ale widzę co chwilę, widzę te łuski gdzieś no i rzeczywiście już teraz. Tada, wiem skąd mam te łuski. No, a jeszcze jedną rzecz Wam powiem. Tak, jeszcze jedną rzecz Wam powiem, ale muszę sięgnąć. W zeszłym roku ja Wam wspominałam, że poległam na opisie Petit Nit. Oczywiście ona ma bardzo klarowne opisy, bardzo proste, ale ja nie znam na tyle angielskiego, to znaczy dziewiarskiego angielskiego, żeby mi to sprawiało jakąś ogromną łatwość. Sprawiło mi to trudność, poległam na swetrze od męża, pamiętam. Mam kupionych kilka wzorów od Petit Nit i mam nadzieję, że w tym roku to wszystko ogarnę. To znaczy taki mam plan, że w tym roku ogarnę sobie również Petit Nit. I w związku z tym, że Magdalena z kanału Pani Magdalena organizuje wspólne dzierganie topu od Petit Nit, czyli Cumulus Top, ten właśnie, to ja zapisałam się do tego kalu. Zakupiłam włóczkę nierekomendowaną przez akurat projektantkę, tylko zasugerowałam się tym, z jakiej włóczki zrobiła Magdalena i kupiłam i to włóczkę. To jest jedwab i kolor to jest taki różowy. Na ekranie monitora wyglądał taki bardziej żywy, no ale to jest taki jedwab, powiedzmy przaśny, taki rustykalny, więc on jest matowy i on jest taki, no z takimi drobinkami, widzicie? Taki jakby tweedowy, można powiedzieć. I zakupiłam takie moteczki i będę robiła z tego. I zakupiłam jeszcze, czekam na paczkę, bo stwierdziłam, że chyba mam za mało, bo Petit Nit ma jednak tą rozmiarówkę mniejszą niż na przykład niemieckie gazety, bo ja z każdej niemieckiej gazety robię rozmiar M i jest na mnie ok. Nie, że taki obcisły bardzo, tylko po prostu, no tak dobrze się w tym czuję. Ale tutaj będę musiała rozmiar L robić i miałam za mało, bo kupiłam 3 te motki. To nie są motki, no ale no 3 sztuki. I dokupiłam jeszcze jeden, ale oprócz tego kupiłam jeszcze tynlinę z Sandes Garn, bo tutaj też jest polecona włóczka tynlinę, tak mi się wydaje. Czy ja to dobrze wyczytałam? Tak, tynlinę. I kupiłam sobie również tą włóczkę. Tynlinę na taki top czarny tym razem, bo czarny stwierdziłam, że też mi się bardzo przyda. No, to tyle z takich nowinek, takich na już. Dużo tego. Będę starała się sukcesywnie wszystko kończyć, bo jeszcze mam przecież zaległe swetry z zeszłego roku, to znaczy żółty, ten, który mi się bardzo podobał, i
No i już przód prawie jest, tył prawie jest zrobiony i brakuje mi tylko przodu i rękawów, no to muszę ogarnąć ten żółty. Ale tak prawdę mówiąc, to się za bardzo nie spieszę, bo no zamiast chudnąć, to trochę utyłam. I no nie wchodzę do spodni, znaczy wchodzę, ale jest mi niewygodnie w tych spodniach, do których chciałam tą bluzkę, ten ażurowy sweterek nosić. I dlatego tak jakoś odpuściłam ten żółty kolor. A poza tym no, plany były, że gdzieś wyjadę i się opalę do tego momentu. Nie wyjechałam, nie opaliłam się, chociaż słońce u nas grzeje. No teraz mogę się troszeczkę tuniką nacieszyć od wczoraj, bo troszeczkę chłodniej jest i mamy 20-21 stopni z wiaterkiem, także jest bardzo przyjemnie. No ale znowu zapowiadają upały, więc tunika pójdzie w odstawkę i będzie sobie czekała na chłodniejsze dni. No a mnie by się te topy znowu przydały, no bo jednak są potrzebne na takie upały. I jeszcze z jedwabiu to już w ogóle. Czy z tej linę to też jest taki skład ma chyba jak ta lina, tylko ona jest cieńsza. Ten linę to jest właśnie bawełna, wiskoza i len, ale ona jest dużo cieńsza, tam na druty trójki właśnie jest. Tak, bawełna, wiskoza i len i to jest ten sam skład. Więc czekam. Kasia jest bardzo szybka, więc na pewno szybko dostanę te włóczki i się zabiorę znowu za dzierganie czegoś nowego. Też nie mogę się doczekać skończenia tego Whisper swetra, szepciku, bo już bym chciała sobie go ponosić. On jest z letniej włóczki, więc chciałabym go w lecie wykorzystać tak do maksimum. No i tak, i tyle na teraz. No. Ja wracam do dziergania, bo ten Whisper mnie bardzo zajmuje. Jak jest, wiecie co, jeszcze tak na koniec. Oczywiście to jest chyba standard, że jeżeli coś jest łatwe dla nas, jeżeli nie musimy poświęcać bardzo dużo czasu i energii na to, żeby rozwiązać problem, tylko działamy po prostu tak jakby no, z marszu, to się nazywa, prawda? Tak leciutko. To wiadomo, że praca szybko idzie i nie trzeba się zajmować tą daną rzeczą w nadmiarze. I dlatego ten Whisper tak mi dobrze idzie i tak bardzo dużo czasu na niego poświęcam, ale z taką ogromną ochotą i niechęcią zostawiam, jak muszę na przykład obiad ugotować albo coś zrobić niedzierganego. I dlatego tak mi zależy, żeby szybko skończyć ten sweterek, bo rzeczywiście dzierga się go bardzo dobrze. Tak samo ten top od Dagny Zielińskiej. Ja zaczęłam, ale później zmieniłam temat, oczywiście, jak to ja. Bardzo dobrze opisany wzór. Zresztą Dagna, jak spotkałam Dagnę na pierwszych targach w Gdańsku w zeszłym roku, w maju, jak mówisz, powiedziałam jej, że kupiłam jej wzór, ale nie wiem po prostu, czy dam radę zrobić. I Dagna powiedziała tak, no proszę Cię. Pamiętam to. To była taka, no po prostu z takim, no niedowierzaniem. No jak to mój wzór nie zrobisz? No faktycznie miała rację dziewczyna. Wzór jest opisany tak prosto, tak przyjaźnie, że na pewno sięgnę po jeszcze inne jej wzory. No tutaj to taką siłą rozpędu sięgnęłam po ten wzór, ponieważ to było wspólne dzierganie, ale ja się nie załapałam ze względu na obowiązki, nie załapałam się na to wspólne dzierganie no i dlatego stwierdziłam, że włóczka kupiona rok, muszę ją po prostu wykorzystać na ten top, ponieważ moja garderoba się nie zmienia co tydzień, co sezon jakoś tak diametralnie, raczej w ogóle się nie zmienia, więc dalej mam rzeczy, które będę mogła nosić z tym topem. Tak, no to na razie wszystko. Trzymajcie kciuki za shorty od Ann Wenzel, żebym dała radę, bo to fajna bluzeczka jest, chociaż ona nie jest na lato, bo ta alpaka to raczej nie na nasze tutaj letnie klimaty, ale ja lubię takie sweterki czy takie bluzeczki z dłuższym rękawem, takim no powiedzmy nie takim króciutkim, tylko takim do łokcia, nosić
od jesieni do wiosny. No po prostu lubię takie dzianiny nosić. Właśnie z krótkim rękawem, żeby nie było za ciepło. I tak, trzymajcie się cieplutko, trzymajcie kciuki za mój internet, trzymajcie kciuki za opis od Ann Wencel, żebym nie poległa. No i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się i trzymajcie kciuki. Na razie, pa pa.